Do kompleksu pałacowego należy duża oficyna. Składa się z dwóch części: wschodniej, starszej, z końca XVII wieku i zachodniej przybudówki o wiele późniejszej. Została zbudowana po zniszczeniach, jakim uległ pałac w wyniku najazdu wojsk tatarsko-kozackich w roku 1648 i szwedzkich w roku 1656. Prawdopodobnie przez bratanka hetmana Czarnieckiego, też Stefana, bądź też przez kolejnego właściciela Gardzienic, Michała Potockiego po roku 1689. Przejęła funkcje mieszkalne i reprezentacyjne zniszczonego pałacu aż do jego odbudowy w wieku XVIII. Podobnie było po pożarze w roku 1802, aż do połowy wieku XIX, gdy zdewastowany pałac pełnił rolę spichlerza. Wskutek pożaru w 1966 roku oficyna została zniszczona do poziomu fundamentów. Stan spalonych murów ulegał dalszej dewastacji w wyniku braku dozoru i bieżącej konserwacji. Oficyna była po pożarze tzw. niczyim spaleniakiem z zachowanym szybem kominowym, który okoliczni mieszkańcy wykorzystywali jako domową wędzarnię na świąteczne wędliniarskie wyroby. Po wyborach w czerwcu 1989 Staniewski zwrócił się do władz gminnych z apelem o przekazanie tej ruiny Stowarzyszeniu Teatralnemu Gardzienice, bo teatr miał wtedy charakter stowarzyszenia, z obietnicą jej odbudowania. Wydawało się, że była to decyzja straceńcza, bowiem w tamtych czasach pozyskanie środków, materiałów budowlanych i wykonawców graniczyło z cudem. Decyzją naczelnika gminy Piaski z dnia 14 grudnia 1989 roku oficyna została teatrowi przekazana. Zachodnia, dobudowana część z uprzednią funkcją gospodarczą właściwie nie istniała po pożarze. Na ścianie nośnej właściwej oficyny, postawionej z białego wapiennego kamienia, zgodnie z tutejszą tradycją, zachował się ślad szczytowego zwieńczenia tego baraku. Teatr go zrekonstruował z celem posadowienia tam studyjnej sali teatralnej. Miała wymiary 14 na 7,5 metra. Barak wymurowano szybko, przystawiając go niejako do białej ściany oficyny, która to ściana stanowi główny akcent teatralnej sali. Odbudowa właściwej oficyny trwała kroczek po kroczku 15 lat. Na parterze właściwej oficyny mieści się zabytkowa sala kafelkowa. Przeprowadzone w latach 90. przez teatr prace konserwatorskie pozwoliły na zrekonstruowanie tego cennego wnętrza, którego ściany wyłożone są kaflami z Delft w Holandii, sprowadzonymi tu w XVIII wieku, gdy oficyna przejęła funkcje mieszkalne i reprezentacyjne zniszczonego pożarami pałacu. Większa część ceramiki była porozbijana i zalegała na klepisku jako kupy rumoszu. Zaangażowani przez Staniewskiego konserwatorzy, państwo Monika i Roman Konkolewscy, wykonali benedyktyńską pracę. Niestety z tych kafelkowych odłamków można było przywrócić dekorację tylko części ścian, wystarczająco jednak reprezentacyjną. Mieliśmy w Gardzienicach wielu znamienitych gości, którzy czuli się jak u siebie. Bohaterów Solidarności, czyli bohaterów narodowych, wielkich kompozytorów, wielkich malarzy, artystów teatru i kina o olbrzymiej sławie, pisarzy z wielu krajów uchodzących w swoich krajach za największych, a nawet dwie noblistki. Prezydenta, ministrów, ambasadorów, redaktorów, producentów, dyrektorów, profesorów najwspanialszych uczelni na świecie, księżne i hrabiów. Lista może być długa. Ale jeden gość był bardziej niezwykły. Mistrz Harada Tangen z Japonii, opat klasztoru Bukokuji z miejscowości Obama w prefekturze Fukui. Był to, bo niestety odszedł 2 lata temu, jeden z największych współczesnych nauczycieli buddyzmu Zen, którego liczni uczniowie prowadzili szkoły rozsiane po całym świecie, wcielając zasady, które wpajał mistrz: współczucie, uważność, prostotę, bezinteresowność. Wizyta w Gardzienicach była sensacją, ponieważ mistrz nie przyjmował dotychczas rozlicznych zaproszeń z Ameryki, z Australii, Europy, gdzie rozsiane są jego szkoły. Przyjął natomiast zaproszenie Staniewskiego, który wcześniej bywał gościem w jego klasztorze. Zjechało wtedy do naszego ośrodka kilkudziesięciu uczniów mistrza.
Jednym z punktów wizyty mistrza Harady w Gardzienicach była wspólna ceremonia symbolicznego zapalenia światła pokoju z arcybiskupem Życińskim w katedrze lubelskiej. Mistrz nazwał siedzibę naszego teatru Wielki Świetlisty Ogród i uwiecznił ten tytuł własnoręczną kaligrafią zapisaną tradycyjnymi znakami japońskiej kaligrafii kanji. Park Gardzienicki miał zapewne założenia barokowe, XVIII-wieczne, z czasów, gdy majątek należał do rodu Potockich. W swoich XIX-wiecznych wspomnieniach Joanna Zmorów-Kietlińska opisuje czasy jego świetności. Aleje wysadzane topolami włoskimi, zbocza obsadzone dzikim winem, ogrody kwiatowe, warzywne i owocowe, a nawet wystawiane na ścieżki kwitnące drzewa cytrynowe i pomarańczowe. Ośrodek Praktyk Teatralnych Gardzienice od kilku lat prowadzi prace zmierzające do przekształcenia go w przestrzeń opartą na założeniach ekologicznych i zgodnych z zasadami sztuki ogrodniczej. Kompleksowy plan zagospodarowania przestrzeni. Zaniedbany przez lata park został uporządkowany, wysadzono w nim rzadkie gatunki drzew i krzewów ozdobnych. Na terenie parku powstał niewielki ogród botaniczny i ogrody tematyczne. Japoński w dolnej części kompleksu, magiczny powyżej zabudowań ogrodzony murem i herbarium naprzeciwko wejścia do chaty. Przestrzeń otwarta parku służy teatralnym działaniom plenerowym.